film o bardzo znanej roślinie, szałwi lekarskiej, która ma cudowne właściwości lecznicze. Być może już o nich słyszeliście. Dziś w takim razie, w dużym skrócie, przypomnę Wam te informacje. Szałwia dawniej była znana jako środek mocno dezynfekujący, szczególnie stosowany na rany i inne zapalne ogniska zewnętrzne, a to ze względu na działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Wewnątrz naszego ustroju szałwia neutralizuje nadmierne pocenie, w związku z tym ziele szałwi bardzo jest polecane na uciążliwe poty, na przykład zdarzający się podczas menopauzy. Napar z szałwi będzie bardzo pomocny w stanach zapalnych żołądka i jelit, biegunkach, wzdęciach, kolkach, bólach brzucha. Ogólnie będzie działał usprawniająco na cały przewód pokarmowy. Napar lub rozcieńczona nalewka szałwiowa zastosowane na skórę i błony śluzowe wpływają przeciwzapalnie, przeciwropnie, przeciwwysiękowo, przeciwświądowo i ściągająco. Hamują też rozwój mikroorganizmów patogennych. Wskazane są więc m.in. w stanach zapalnych narządów płciowych i odbytu, stanach zapalnych skóry i oczu, łojotoku, łupieżu tłustym, ropniach na skórze owłosionej oraz trądziku. A no i jeszcze jedna ciekawostka, wyciągi alkoholowe z szałwi poprawiają samopoczucie psychiczne. Teraz króciutko powiem, w jaki sposób zrobić napar i jak go stosować. Jeśli chodzi o nalewkę, to link do przepisu macie w opisie pod filmem. Jest to link do artykułu o szałwi na moim blogu. 1 łyżkę ziela szałwi wsypuję do szklanki i zalewam szklanką gorącej wody. Przykrywam i parzę przez około 20 minut. Po tym czasie napar należy przecedzić. Taki napar pijemy 2 razy dziennie po 1 szklance w przypadku nadmiernej potliwości. Natomiast przy nieżycie przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych pijemy taki napar 4 razy dziennie po 100 ml. Napar z szałwi może służyć również do płukania jamy ustnej. Wtedy stosujemy go co 2 godziny. Oraz do okładów i przemywania. Jeszcze jeden przepis chciałam Wam podać na problemy z gardłem. Jeśli chcecie się ich szybko pozbyć, to musicie koniecznie zrobić tę prostą płukankę. Do gotowego naparu z szałwi dodaję 1 łyżeczkę soli kamiennej, około 5 kropelek propolisu, 1 łyżeczkę octu jabłkowego, może być też sok z cytryny. Tak zrobioną miksturą płukamy jamę ustną, gardło kilka razy dziennie w zależności od problemu. Sadzonkę szałwi możemy oczywiście kupić w sklepie internetowym albo dostać od kogoś, u kogo rośnie w ogródku. Właśnie ja w ten sposób otrzymałam szałwię od mojej wspaniałej koleżanki Eli, a ponieważ z pewnością ogląda ten film, jak wszystkie inne moje filmy, to z tego miejsca jej serdecznie za tę sadzonkę dziękuję. Przyznam, że szczególnie w tym roku bardzo mi się ziele szałwi przydaje. Jeśli chcecie poznać jeszcze inne przepisy z szałwią, to zapraszam do artykułu na moim blogu. Dziś to już wszystko. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zapraszam do tego gorąco.